Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku mamy świąteczny temat, mamy lampki. I co z tymi lampkami jest? Kolega ma z zeszłych sezonów podobne i chce sobie je połączyć szeregowo. Jedynie tutaj ten oto adapterek jest programowalny. Nie wiem, czy będzie widać. Tu jest przycisk. To się programuje. Doszliśmy na razie wstępnie do tego, że prawdopodobnie diody są naprzeciwko, czyli jedne przechodzą w jedną stronę, drugie przechodzą w drugą stronę i to jest powód, czemu raz świecą jedne, raz drugie. Dlatego już tutaj sobie naszykowałem sprzęt pomiarowy. Oczywiście wszystko robimy na żywo, nie żebym gdzieś coś mierzył. Przełączymy sobie na waty. I z ręki mamy 0,4 W to bierze, więc nawet jak będziecie mieli wyłączone, to będzie żarło. Damy sobie miernik na volty. Teraz lecimy w DC. Sobie zobaczymy, co się tutaj będzie pokazywało. Jest minus, jest plus. I mamy 29 i przeskakuje sobie raz na plus, raz na minus. Czyli już wiemy, że on sobie przeskakuje i chyba teraz po trybach lecimy. Widzicie, raz jest z minusem, raz z plusem. Czyli on sobie raz obraca tak polaryzację, raz tak. Więc jesteśmy w domu, bo docelowo chcę użyć zwykłego transformatorka. Będę miał cały czas DC, czyli będę miał co chwilę zmianę polaryzacji i co chwilę to będzie świecić. Ale sobie to zobaczmy, jeszcze podłączymy. Osoby, które mają problemy z migającymi światełkami, proszę nie oglądać. Osoby, które mają epilepsję, lepiej, żeby teraz nie patrzyły, bo będzie prawdopodobnie coś migało. Więc proszę uważać. I co? Tak. I się przemienia polaryzacja. Więc jesteśmy chyba w domu. I to widać na mierniku. Nawet. Raz mamy plus, raz mamy minus. I dlatego one zmieniają sobie miganie. Tu już sobie przygotowałem oscyloskop, tą moją miniaturkę i sondy, żeby szybko to rozwiązać. Tutaj widać, że też żyłki idą bezpośrednio. Tak, teoretycznie mamy styk. Sonda jest ograniczona teraz, damy razy 10, po 31 V jest, może będzie widać 10 albo 1. Ja chcę mieć razy 10, bo nie chcę nic uwalić. I mamy szpileczki, musimy sobie zakres zmienić. I nawet widać, co się dzieje. To samo, co było na mierniku. Widać, że raz w górę, raz w dół, więc to sobie zmienia polaryzację. Wypełnienie wynosi niecałe 50%, czyli tak pół na pół, w zależności w jakim trybie to działa. Ale jesteśmy w domu. Więc wiem, że to pójdzie zasilić z zasilacza. I bierzemy około 4 W przy około 30 voltów. No. Wiem, już będą komentarze z tego tytułu. Widać, że sobie skacze. Czyli zmienia się po prostu polaryzacja. Dobra, wyłączymy. Mamy 30 V
5 V. Dobra, w voltach miało być. Dobra, mniejsza z tym. Spróbujemy sobie jeszcze to zasymulować inaczej. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujemy. Tu są bolce, co jest dla mnie gorzej. Ja to sobie wolę od tyłu zasilić, czyli od tej strony. Tego nie było w scenariuszu. Ale okej, muszę sobie wsadzić jeszcze to. I potrzebujemy coś, dobra, by pasowało. Troszeczkę prąd damy niżej. Nie chcę kumplowi to zjarać. Zaczniemy od bardzo niskiego prądu. I zobaczymy, czy któraś para startnie. Dobra. Okej, prądu jest za mało, żeby cokolwiek pokazało. Zjada całość. Nie działa. Może, że musimy dać troszkę wyższe napięcie. Też dalej nie działa. W tą stronę nic. Obrócę sobie. Się może okazać, że jeszcze jest jakiś inny myk. Nie mam żadnego poboru. Co jest bardzo ciekawe. Powinno cokolwiek się pokazać. Tylko możliwe, że nie mam styku. Dobra. Założymy sobie te sondy bezpośrednio do zasilacza laboratoryjnego. Mamy sondy przygotowane. Załączymy sobie i świeci nam jedna strona. Ok. Naprawdę małym prądem to karmimy. A damy trochę więcej. No, widać, że im więcej dam, tym mocniej to świeci. I już więcej nie trzeba, bo tak między 40-50 to już nie rośnie, czyli zostaniemy na 50. Teraz powiedzmy ta nie świeci, tą co trzymam, i obrócimy sobie polaryzację i ta świeci. Czyli tak jak domyśliliśmy się, po prostu zmienia się polaryzacja. Jesteśmy w domu. Idzie to zastąpić zwykłym transformatorkiem, więc do tego zaraz przyjdę. Biorę się za szukanie kabelków i zaraz spróbujemy to jakoś podłączyć. To sobie wyłączymy. Prąd będzie naprawdę niski, co potrzebujemy. Raczej to powinno dać radę, tylko muszę zmierzyć, co tutaj będziemy mieli. Nawet sobie w pierwszej kolejności zmierzę, żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Proszę nie naśladować, bo to jest typowy odzysk i niestety nie mam do tego pełnej obudowy. Przełączymy się na AC. I proszę tego nie naśladować. Tutaj są gołe styki. W najgorszym wypadku mogę zostać porażony prądem, czego nikomu nie życzę. Więc proszę nie naśladować. I tak. Tutaj mam zasilanie z transformatorka. Mamy co? Tylko 2 V? Tylko aż 2? 17. Ok, 17
Musimy zobaczyć, czy na 17 to pójdzie. Więc niestety jeszcze raz. Mamy program ten. Ustawiamy się na 17. I powtarzamy. Jednak zmiana scenariusza troszeczkę. Przy 17 co? Nic? Nic się nie dzieje. Damy tak. Ok, potrzebujemy te 28. Przynajmniej 28 V. Przynajmniej 28, czyli ten odpada. Muszę poszukać trawko, które na wyjściu ma w sumie jak tu jest 17 przydusi, to jest po wyprostowaniu będzie razy niecałe 2. Jak to kolega mówi, to jest pierwiastek z 2, jak mnie nie myli pamięć, czyli niecałe 1,5 razy więcej. Jak mamy 17, to będzie 20 z czymś, więc chyba jednak spróbujemy. Dobra. Wyłączymy sobie jednak. To jest cały czas pod zasilaniem, zaraz sobie to wyłączę, przylutuję sobie jakieś kabelki, poszukam jakichś rezystorek i lecimy dalej. Mam przygotowane 2 rezystory. Jeden to 330 ohmów i 470 ohmów. O ile to nie będzie kilo, ale raczej te są w ohmach. Płytka ceramiczna stara, na której zawsze sobie lutuję, zdawcowana cyna, co gdzieś coś kiedyś robiłem i nie siadło, więc jak najbardziej do takiego projektu. Tak, przed chwilą mi walnął grot, się przepalił, więc się nie będę tutaj za bardzo nad tym spuszczał. Jest to typowo pod testy. Jak to się uda, to będzie git. Jak się nie uda, no to trudno. Coś ta cyna już chyba jest po przeżyciach, bo strasznie źle się klei. Gdzieś tu miałem kalafonię, robiłem troszeczkę tutaj renamencik, znaczy przemeblowanie. Skrzynka bezpiecznikowa, oczywiście niepokończone. Zdrowie i czas ostatnio nie grają mi do tej samej bramki, więc kilka rzeczy jeszcze niepokończonych, ale przygotowane. Tak, fajerwerki z zniszczonego grotu. Okay. Teraz się fajnie będzie kleić. Spoko. Takie połączenie, że na pewno to się nie rozpadnie. To już mam zlutowane. Jak to lutowałem, to mi walnął właśnie grot. Tak już było w jednym odcinku i były komentarze, że to sobie napraw. Naprawiłbym sobie, tylko że jeszcze mam dzisiaj coś do porobienia. I nie mam czasu. Miałem sobie kiedyś sprefabrykować, ale nie zrobiłem tego, bo pomału 2 miesiące czy więcej tutaj wszystko stało z racji, że robiłem prąd. Chciałem zrobić prąd inaczej, no ale tak to już bywa, między chcieć a móc, a mieć czas i zdrowie na to. No ale dobra. Zrobiłem miotłę, to typowo na testy. Wiem, wygląda to brzydko, ale trudno. Teraz by się przydał miernik, zmierzyć jaki prąd tutaj mamy. W najgorszym wypadku odkupię kumplowi po prostu ten cały łańcuszek, ale myślę, że każdy, co troszeczkę siedzi w elektronice, wie, że jak da się 1 kΩ rezystor, a tu mamy prawie że tyle, to wszystko na tym idzie pociągnąć. Bardziej się boję, że będę musiał dać troszeczkę mniej. Więc co? To wsadzimy do prądu sobie. Przepraszam.
Proszę nie naśladować, to jest bardzo toporny. Ok, mamy tak. I co się stanie? Zaświeci się i zgaśnie, czy... Ok, w ogóle się nie zaświeciło. Czyli mamy za mały prąd. No, zobaczmy sobie tak. Tu sobie wyciągniemy. To sobie jeszcze raz wsadzimy i się do tego podłączymy. Zobaczymy, ile watów pokaże. Jak już, żeby mnie poraziło, to jedną ręką. I waty 0,9 na start. Ok. Czy tu się coś pokazuje, jak wsadzam? Nie, w ogóle nie widzi, że coś tu się dzieje. Jakie mam napięcie? Coś jest nie tak. W ogóle nie mam napięcia. A powinno być. AC 1,1. 17 1,2. Ok. Dobra. Zmiana. Zresztą to, co tutaj ustawialiśmy, wyszło tu. 31 V, 1,5 W, 50 mA. To, co nam wyszło tutaj na zasilaczu. Ok. Spróbujmy podejście numer 2. Damy sobie tak. Ok, trzyma się. Tak. I mamy 17. Ok, czyli coś z tym rezystorem chyba jest nie tak. No, coś z tym rezystorem jest nie tak. Ok, mamy szczelony rezystor. Więc to jest ogólnie szrot. Muszę przynieść sobie inny. Mam drugi. Też 330. Nie wiem, czy będzie widać. ...330. I lecimy z tym dalej. Spróbujemy sobie to dać do siebie. Tylko zaś potrzebuję cynę. Najlepiej z odzysku. No, chyba jest... mi zostało po prostu końcówka z czegoś. Nie chcę polutować sobie miernika. Troszkę kolofonii, bo ta cyna jest zajebista. Grot jest jeszcze lepszy, ale to są życiowe warunki. Tak jak to pod jednym filmem pisałem. To nie jest Hollywood. Tutaj jest low cost budżet. Patrz, zerowy. Więc tutaj dzieją się rzeczy, które się normalnie nie dzieją, bo nie wpuszczają takie rzeczy na ekran. A tutaj to się normalnie dzieje. Więc mamy, jest połączenie, nie ma połączenia. Potrzebujemy troszeczkę więcej dziwnego pochodzenia cyny. Jeszcze jakby mi grot pasował. Kiedyś to patentowałem, że miałem ten grot wykorzystać, aż go praktycznie nie było. No ale długo już się nie lutowało. Nie ma okazji. Ale jest git. Tu jest dobrze. I teraz sobie zobaczymy napięcie, czy mamy. I mamy... Aha, no tak. Na rezystancji nie pomierzymy na zapewne zasilania. Tak,
na DC nie zmierzymy sobie zasilania AC, czyli musimy sobie dać AC. Mamy 17 i mamy 17. Dobra, jesteśmy w domu. Dajemy sobie kabeleczek do jednego. I kabeleczek do drugiego. I co się będzie działo? Mamy dalej 0,9 i się nic nie dzieje. Czyli mamy prawdopodobnie za mały prąd. Tutaj będzie tak zduszone zasilanie, że to nic nie da. Czyli tutaj to, co jest za mało. Albo już to zgrzaliśmy. Więc zrobimy sobie retest, czy czasem czegoś nie uszkodziłem. Czyli lecimy start. Teraz sobie wyciągniemy. Plus, minus. Nie zjarałem. OK. Czyli robimy o połowę mniej. Teraz kolejny test. Mam nadzieję, że to nie wynika, że tam nie ma styku. OK. Nie. Niestety mamy albo za niskie napięcie, co obstawiam, że jest tutaj wypadkiem. Gdzieś tu mam w tych moich szpargałach jakąś diodę. To jest podwójna dioda z zasilacza. Tylko żeby to zrobić, boję się, że coś się podzieje. Spróbujemy jednopołówkowo to zasilić, ale już tak troszeczkę bardziej bezpiecznie. Obydwie idą w tą samą stronę. I nie mamy zwiększonego poboru, więc jest dupa. Ale jeszcze jest opcja, że dioda jest uszkodzona. Nic się nie dzieje. Spróbujemy zaś to rozlutować. I co? Nic. Za niskie napięcie. Muszę poszukać inny transformatorek. Ten niestety się nie nadaje. Za niskie napięcie. Dłuższą chwilę później mamy transformator, co jałowo bierze już 1,6 W. To jest ważne. Teraz sprawdzamy tak. Na jednym rezystorze, raczej przez 2 mamy 2,3 i na jednym prędzej mamy niecałe 3. Więc teoretycznie na tym i na tym powinno to działać. Jedynie obawiam się, że troszeczkę jesteśmy nisko z zasilaniem. Bo mamy 21. Ale już jesteśmy bliżej. Więc szukamy. Dobra, niech to będzie minus. Niech tam lezie. I plus. I mamy, haha, wszystko świeci, tylko że kamera łapie 50 Hz. Mamy za niskie napięcie, czy za niski prąd? Teraz jest pytanie. Nas kusi śmierć, czyli mamy za niskie napięcie, bo na drugim też wszystko świeci, ale za słabo. Chwileczkę później mam kolejny trafo. Te bierze 0,6 amperka. Taki stary wynalazek. Możliwe, że ktoś się już spotkał z takimi oznaczeniami.
Na święta ta końcówka 666 bardzo jest zachęcająca. I tak, i na samym wyjściu mamy na AC jeden, drugi i mamy 31, więc będzie troszeczkę więcej. I zobaczymy sobie obciążeniowo. 1,9, a tu 3. Ok, czyli warto spróbować. Spróbujemy najpierw przez 2 rezystorki i co z tego wyjdzie. Powinno być już naprawdę dobrze. Jeszcze kolega chce sobie więcej tego podłączyć. Myślę, że jest w miarę ok. Teraz jeszcze bym musiał sobie zrobić taką jedną rzecz, że sobie zmierzę napięcie tutaj na wyjściu. I mamy dalej 30 voltów. Możliwe, że mocniej by to świeciło, jakbym dał troszeczkę więcej prądu. Tylko się obawiam, że może to pójść z dymem. A tego bym nie chciał. Fajnie to miga, nawet tak troszeczkę w oczach to miga. Oko to łapie, telefon tym bardziej. Więc na obecną chwilę ja bym to tak zostawił. Ewentualnie bardzo krótko spróbuję tak. Ok. Jeden rezystor niżej. 1, 2, czyli 600 mA. 0,6 W. A tu ma mieć 1. Tu ma mieć 1,5. Więc i tak jesteśmy w rezerwie, jeżeli jest zgodne, czyli świeci. Jak dla mnie świeci, ewentualnie kolega ma wybór na 2 rezystorach, na jednym rezystorze i na tym trafie, bo on jeszcze chce podłączyć sobie więcej tego łańcucha, więc może się okazać, że w ogóle będzie bez rezystora. Ale to już jest jego wybór. Wiemy, że idzie pominąć ten sterownik, gdy się ma 2 różne łańcuchy. Więc myślę, że zadanie udane. Wiemy, jak to rozwiązać. Jest rozwiązanie, później kwestia bezpieczeństwa pierwsza, bo to jest odizolowane, choć transformator jak dla mnie jest bardziej odizolowany niż to. Trzeba było zobaczyć do środka, co tam siedzi. Jak będzie dość dużo zapytań i będzie pozwolenie, to rozbiorę na części pierwsze. Więc tak, bezpieczeństwo. Tu by trzeba było dodać zabezpieczenia termiczne i zabezpieczenie przeciwprądowe. Także jakby poszło zwarcie na uzwojeniu, żeby się nic nie podpaliło, bo najczęstszą przyczyną pożarów w czasie świąt jest elektryka, światełka, uszkodzone kabelki, wystające kabelki. Więc trzeba uważać, proszę nie naśladować, to jest tylko do celów naukowych. Więc dziękuję serdecznie, do zobaczenia, do następnego, cześć.